Witam serdecznie. Jak wstawić pranie w nowoczesnej pralce sterowanej elektronicznie. Na przykładzie modelu LG. Mamy pokrętło i panel dotykowy. Zaczynamy oczywiście od umieszczenia naszego prania w bębnie pralki. Jeżeli chodzi o nowoczesne proszki, i jeżeli nie bierzemy w wyższej temperaturze niż 40 stopni, to śmiało można ładować wszystko naraz. Nie powinno nic zafarbować. Chyba że będzie to nowe, ciemne ubranie, wtedy warto ubrać oddzielnie po raz pierwszy. Ale tak możemy wszystko wrzucić do jednego, za jednym zamachem. Zaczynamy od dodania zmiękczacza zapachowego. Należy go umieścić w dedykowanej przegródce. Przeważnie ma gwiazdeczkę albo jakiś dodatkowy taki znacznik ze zmiękczaniem. No i proszek. Proszek do przegrody oznaczonej albo 2 kreskami jako pranie zasadnicze, albo 2, albo pranie główne. Przeważnie jest to największa szuflada, największa przegródka. Ta po prawej mniejsza zostaje pusta, bo to jest pranie wstępne. A z prania wstępnego rzadko kiedy korzystam. Jeżeli coś jest bardzo brudne, to wolę to wcześniej polać odplamiaczem. Włączamy pralkę, wybieramy program na ubrania mieszane, ponieważ są to i bawełniane, i syntetyczne. Dodajemy oszczędność czasu, ponieważ nowoczesna pralka, jak nam określi czas prania, to przeważnie wyjdzie 2,5 godziny, ale na całe szczęście można szybciej. Teraz jest mrugający pseudowaga. Pralka waży, ponieważ dostosowuje ilość czasu do ciężaru prania i wskazane jest 40 stopni, 1400 obrotów, no i godzina 14. Jeżeli nie damy przyspieszonego tempa, to jest wtedy więcej. Taki znaczek, na innym filmie je wszystkie określam, to możliwość dodatkowego dodania prania, otwarcie bębna w trakcie prania. I teraz fajna, ważna rzecz. Nasza pralka na spokojnie pierze, w związku z czym jest wszystko ok. Ale może się tak zdarzyć, i to się zdarzy, że pralka zacznie wirować. Jeżeli pralka wiruje już pod koniec cyklu, to wtedy może się okazać, że nam bardzo się trzęsie. Jeżeli pralka się trzęsie, to albo jest źle wypoziomowana, a jeżeli jest dobrze wypoziomowana, a nadal się trzęsie, to może się okazać, że ma taką rzecz, co się nazywa mata. Jeżeli nawet nie ma maty, to przeważnie rzeczy umieszczone na pralce jeżdżą po niej. Ja zastosowałem taką podkładkę pod dywaniki i nie stosuję żadnej maty wyciszającej, wygłuszającej. Dzięki temu pranie się wiruje na 1400 i nic nie jeździ. W przeciwnym wypadku możemy mieć taką jazdę z rzeczami, a pralka będzie chybotała na bardzo duże amplitudy ruchu i dzięki temu się też szybciej psuje. Nie wiem, po co ktoś wymyślił maty takie antywibrujące, ale niestety mata antywibrująca wibruje bardzo. Jest to bardzo złe urządzenie, ale na szczęście można w sklepie oddać, ponieważ nie spełnia wymogów. Jak widać, jest to po prostu porażka. Nie stosujcie maty pod pralkę, wypoziomujcie normalnie na podłodze, bo inaczej będzie problem z pralką. Udanego prania.